W małym austriackim miasteczku na świat przyszedł Adi. Adi bardzo lubił malować. Niestety niezbyt dobrze mu szło na lekcjach z geografii. Co jest stolicą Polski? Berlin. Co jest stolicą Francji? Berlin. Co jest stolicą Wielkiej Brytanii? Berlin. Wszystko źle. 1. Siadaj. Jeszcze zobaczymy. W 1918 roku zakończyła się I wojna światowa, a Niemcy skapitulowały. Rok później odbyła się konferencja w Wersalu, gdzie Niemcy zostały uznane za głównych winowajców odpowiedzialnych za rozpoczęcie I wojny światowej i zostali pozostawieni na całkowitą łaskę członków Ententy. Granice Niemiec zostały zmniejszone, a w ramach zadośćuczynienia kazano Niemcom zapłacić ogromne odszkodowanie oraz zdemilitaryzowano i zmniejszono niemiecką armię, tym samym całkowicie upokarzając Niemców. A co najgorsze, zabrano Niemcom kiełbaski. Oj nie, to już zdecydowanie zaszło za daleko. W odpowiednim czasie przed złymi Niemcami znienacka pojawił się Adi, obiecujący rozwiązanie ich wszystkich problemów. A jako że nosił śmieszny wąsik, lubi zwierzątka oraz kochał malować, natychmiast padł tłumom w oko. Jedynie minusem Adiego było to, że nie jadał kiełbasek, bo był wegetarianinem, ale zamiast nich lubił bardzo bananki. W 1933 roku Adi bez problemu wygrał wybory w Niemczech, co pozwoliło mu wyjść na najwyższy możliwy szczyt kariery. Przy okazji uzyskać lepsze wdzianko. W międzyczasie do władzy we Włoszech doszedł promujący podobne do Adiego poglądy Mussolini. W ten sposób Europa posiadała już 2 nowych dyktatorów. Adi błyskawicznie ruszył do zmodernizowania oraz znacznego powiększenia niemieckiej armii. Oczywiście z zapewnieniem jak najlepszego wyszkolenia. Następnie Adi zaprzestał również wypłacania członkom byłej Ententy odszkodowania za I wojnę światową. I zabronił wydawania kiełbasek. Zamiast tego sąsiedzi mogli je teraz legalnie kupić. Następnie Niemcy skupiły się na rozwoju swojej ekspansji, gdzie ich pierwszym celem stała się Austria. Co naturalnie bardzo się nie podobało Francji i Wielkiej Brytanii. Więc Adi i tak bez problemu ją zajął. Kolejną uwagę Niemców przykuła znajdująca się obok Czechosłowacja, co Francji i Wielkiej Brytanii jeszcze bardziej się nie podobało. Więc Niemcy i tak bez problemu do niej wkroczyli. I cała Czechosłowacja została zajęta w mgnieniu oka. Ponadto Niemcy zainteresowała znajdująca się obok Polska. Więc Adi ruszył pewny przed siebie i... Oj nie stary, zaszedłeś już za daleko. Oczywiście Francja z Wielką Brytanią stanęły po stronie Polski. To znacznie utrudniało sprawę. W tym momencie, gdyby Niemcy zaatakowały Polskę, to musiały się liczyć z odpowiedzią od sąsiadów na zachodzie. Dlatego Adi postanowił się zwrócić z ciekawą propozycją do Związku Radzieckiego, gdzie razem ze Stalinem zawarł pakt o najlepszej przyjaźni na świecie. Dowódcy niemieccy i radzieccy umowę o wspólnym ataku i podziale Polski między siebie. Przy okazji Niemcy zabrali na spotkanie swoje pyszne kiełbaski. 1 września 1939 roku niemiecki pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał Westerplatte. Rozpoczęła się II wojna światowa. Na szczęście Polacy mogli liczyć na niezawodne wsparcie swoich sojuszy. Ej, chłopaki! Gdzie idziecie? Chociaż Francja i Wielka Brytania przystąpiły do wojny, tylko Francuzi wkroczyli na mały obszar w samych Niemczech, gdzie ich wojska w sumie do końca nie wiedziały, jak się odnaleźć. Więc postanowili zawrócić, w całości wycofali się z Niemiec. Chociaż zamiast walki mogli nadrobić zaległości z poprzedniego filmu, zasubskrybować kanał Klockowski na YouTubie, co ty widzu też możesz teraz zrobić. Tymczasem w Polsce zaczęła się masowa mobilizacja w celu powiększenia armii. Skoro już o powiększaniu armii mowa, wielu z was od bardzo długiego czasu pyta się mnie, skąd biorę swoje militarne figurki. Otóż już spieszę z wyjaśnieniem. Figurki w moich filmach pochodzą od firmy United Bricks, która tworzy specjalne własne nadruki na figurkach LEGO. Na stronie United Bricks możecie znaleźć ich szeroką gamę produktów, od starożytności po chociażby II wojnę światową. Dodatkowo, jeżeli interesuje was tylko samo wyposażenie dla figurek, możecie tam znaleźć szeroką gamę samych broni oraz hełmów. A jeżeli chcecie podejść do sprawy nieco bardziej budżetowo, to macie też możliwość zakupienia samych
samych nadrukowanych torsów do ludzików. W prawym górnym rogu możecie też dowolnie zmieniać walutę, w której chcielibyście dokonać płatności, tak jak ja właśnie zmieniłem sobie na euro. Dodatkowo wraz z sklepem United Bricks przygotowaliśmy dla Was specjalny kod Klockowski 10, dzięki któremu możecie zaoszczędzić 10% na swoich zakupach. 10%. Sam używam produktów United Bricks od wielu lat, także bardzo im dziękuję za zasponsorowanie tego odcinka, a teraz wracajmy do materiału. Przez długie 2 tygodnie Polacy dzielnie bronili się przed atakami Niemców. Jednak 17 września niespodziewanie na Polskę od wschodu napadło ZSRR. I zgodnie z zawartą wcześniej umową, Polska została podzielona na 2 części. Nowa zdobycz jednak Stalinowi nie wystarczała, więc zaraz potem postanowił zaatakować Finlandię, do której niespodziewanie wkroczył ze swoją armią. Gdzie zmiotła go zima? Dlatego niedosyt po Finlandii musiały na razie zapewnić państwa bałtyckie. Niemcy za to z początkiem 1940 roku zajęły pokojową Danię i następnie całą Norwegię na północy. Tym samym alianci na zachodzie ponieśli swoją pierwszą sromotną porażkę, a źli z tego faktu Brytyjczycy postanowili wykopać swojego niekompetentnego premiera, którego zastąpił słynny Winston Churchill. Po inwazji na Norwegię uwaga Niemiec w całości skupiła się na Francji. Francja jednak była przygotowana na wojnę z Niemcami, tworząc potężną linię umocnień na swojej granicy. Linia ta jednak kończyła się na granicy z Belgią, ponieważ Niemcy by nigdy nie zaatakowali neutralnych państw. Prawda? Niemniej Francja wciąż posiadała bardzo dużą armię, w pełni gotową do prowadzenia walki. I chociaż mimo, że włoska dywersja już znacząco osłabiła jej zdolności umysłowe, tak nadal Adi postanowił powołać specjalnych naukowców w celu stworzenia specjalnej broni, która wzmocniłaby jego żołnierzy. Po bardzo wielu tygodniach ciągłych prac i eksperymentów, wszystko zostało w końcu ukończone. Adi był bardzo zadowolony z jej efektów, dlatego natychmiast zaczęto ją rozdawać żołnierzom. A ową bronią były, tabletki. Na kaszel. Bo na co by innego? Zaledwie nieco po miesiącu Niemcy zdobyli Paryż. Wojska brytyjskie zostały uwięzione w Belgii i zepchnięte aż do samego portu w Dunkierce, z którego były zmuszone do panicznej ucieczki z otoczenia. Belgia, Holandia, Luksemburg i sama Francja skapitulowały i zostały w całości zajęte przez Niemcy. A wraz z kapitulacją Francji w ręce Niemiec wpadły potężne kolonie francuskie w Afryce. Dodatkowo Mussolini, zainspirowany zwycięstwami Adiego, postanowił, aby Włochy dołączyły do wojny po stronie Niemiec. W Francji Adi zażyczył sobie od dowództwa zdobycia Wysp Brytyjskich. To na nich Niemcy skupili całą swoją uwagę. Jednak by zająć Brytanię, najpierw było konieczne zdobycie przewagi w przestworzach, na czym skupiła się większość niemieckiego lotnictwa, przy okazji bombardując brytyjskie miasta, by zastraszyć ludność cywilną. Jednak przestrzeni brytyjskich broniło wielu pilotów, w tym sporo Czechów, wielu Polaków, jak w dywizjonie 303, którzy licznie niszczyli niemieckie maszyny. W międzyczasie Mussolini postanowił rzucić wyzwanie Wielkiej Brytanii, próbując zająć należący do niej Egipt. To się mu nie udało, więc tym razem postanowił spróbować swoich sił w Grecji. To skończyło się jeszcze gorzej. I właściwie to w międzyczasie Włosi sami zostali wyparci z Afryki. Adi, widząc takie niekompetencje po stronie włoskiej, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. W pierwszej kolejności Niemcy zmusili do sojuszu Węgry, Rumunię oraz Bułgarię, a Jugosławię, niechętną do jakiejkolwiek kooperacji, zajęli siłą. Następnie z zajętych terenów wkroczyli do samej Grecji, wypychając z niej w całości Anglików. Dalej Niemcy utworzyli specjalne oddziały Afrika Korps wraz z odpowiednim wyposażeniem i na których czele stanął sam wybitny generał Rommel. Afrika Korps zostali wysłani do Afryki, gdzie pomogli Włochom wyprzeć Anglików ze swoich kolonii z powrotem do Egiptu. Dalsze działania jednak utrudniał im broniący się garnizon Anglików i Polaków w Tobruku. Przez 7 miesięcy Anglicy i Polacy skutecznie bronili Tobruku, uniemożliwiając Niemcom dalsze operacje w Afryce. Jednak pomimo tych problemów, Niemcy i tak mogli sobie pochillować na afrykańskich plażach. Przenosząc się na wschód Europy,
Adi postanowił zakończyć swoją wspaniałą przyjaźń ze Stalinem i Niemcy zaatakowali Związek Radziecki z całą swoją możliwą siłą. Niemcy parli cały czas naprzód, wypychając Sowietów coraz dalej na wschód. I chociaż Rosjanie bronili się zaciekle, tak nie mieli szans z dobrze zorganizowaną armią niemiecką. Zwłaszcza po szkodach, jakie wyrządziła na umysłach oficerów włoska dywersja. Wraz z upływem kolejnych tygodni Niemcy zbliżali się coraz bardziej do stolicy Związku Radzieckiego, niszcząc po drodze całą radziecką armię pod Smoleńskiem. W końcu dotarli prawie do samej Moskwy, gdy nagle zmiotła ich zima. Chwila. Co? Wydaje mi się, że gdzieś już to było. Tak czy inaczej, Rosjanie pod Moskwą zorganizowali nowe siły i ruszyli do własnej kontrofensywy, przez co niemiecki front musiał się wycofać. W grudniu 1941 roku Japończycy zniszczyli amerykańską flotę w Pearl Harbor, a ponieważ Japonia w tym momencie była sojusznikiem Niemiec, niemieckie dowództwo obawiało się wojny z Ameryką. Ale dopóki nikt nie podjął pochopnych decyzji... Ej chłopaki, wypowiedziałem wojnę Stanom Zjednoczonym! Stany Zjednoczone oficjalnie dołączyły do wojny po stronie aliantów. Jednak zanim jacykolwiek żołnierze mieli dopłynąć do Europy, musiało minąć trochę czasu. Dlatego Niemcy postanowili działać. Zamiast znowu atakować Moskwę, postanowili skupić się na Kaukazie, by przejąć bezcenne radzieckie pola naftowe. Latem 1942 roku Niemcy ruszyli z nową ofensywą. Armie niemieckie parły naprzód i rozdzieliły się, jedna idąc na Kaukaz, a druga w stronę kluczowego miasta Stalingrad, które Niemcy mieli zająć za wszelką cenę. Przez kilka miesięcy armia niemiecka z radziecką walczyły na małych miejskich przestrzeniach. W końcu Rosjanie przejęli inicjatywę i otoczyli miasto z trzech stron. Działania niemieckich wojsk coraz liczniej utrudniali radzieccy snajperzy. Sytuacja stawała się naprawdę napięta, a niemieckie dowództwo napierało na Adiego, by wycofać swoich żołnierzy z miasta. Co? Nie, walczcie dalej. W końcu Rosjanie w całości otoczyli miasto, a niemiecki front załamał się. Po 2 miesiącach walk cała niemiecka armia w Stalingradzie poddała się, a Stalin odniósł swoje pierwsze wielkie zwycięstwo nad Niemcami. Idąc za inicjatywą, Rosjanie ruszyli swoją własną kontrofensywą i wyparli Niemców do miejsca, z którego zaczęli. To bardzo mocno rozsierdziło Adiego. Tymczasem, wracając znowu do Afryki, Rommel dopiął swego i wkroczył z wojskami do Egiptu, gdzie jednak w bitwie pod El Alamein wraz ze swoją własną armią poniósł sromotną porażkę. Po tej bitwie Anglicy przejęli inicjatywę i wyparli z powrotem Niemców do Libii. Natomiast po wschodniej stronie Afryki wylądowali Anglicy wraz z pierwszymi żołnierzami amerykańskimi. W ten sposób Niemcy zostali wyparci przez aliantów z obydwu stron, tylko do samej Tunezji. A na froncie wschodnim, w niedawnych sukcesach Rosjanie postanowili spróbować zająć Charków, w którym to jednak zostali pokonani przez Niemców. Było to ostatnie duże zwycięstwo Niemiec w trakcie II wojny światowej.